Siemanko moi mili, w dzisiejszym filmie rodzinne, praktyczne, obszerne, rozsądne kombi w dieselku, ale dla odmiany z Korei. Bardzo fajna alternatywa w segmencie D. Dzięki takim samochodom w tym segmencie po prostu nie jest nudno. Maszyna została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina, z Morzyczyna, a jest to Hyundai i40, rocznik 2012, także przedlift, przebieg mniej więcej trochę ponad 180 tysięcy kilometrów. Powiem wam, auto jest zadbane, ale również bardzo dobrze dopchane, ładnie wyposażone, ażby człowiek w takim Hyundaiu koreańskich techniawek słuchał. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową, rzecz jasna. I40 ma prawie 4,8 metra długości, waży jakoś tutaj z dieslem pod maską i automatyczną skrzynią biegów niecałe 1600 kg. Jest to następca Hyundai'a Sonaty. A wiecie, co jest następcą i40? Elektryczny Ioniq 6 podobno. Auto wygląda, nie wiem, mógłbym chyba tak powiedzieć, jak taki typowy Koreaniec. Jakoś nie wiem, patrzymy na ten samochód i wiemy, że nie jest to Europejczyk, nie jest to Japończyk, ale po prostu Koreaniec. Cholera wie dlaczego. Może kwestia tej mordeczki, tej trochę jakby takiej krótszej maski i bardziej podciągłej linii dachu tutaj z przodu, chociaż ten fragment na przykład kojarzy mi się jakoś tak z Infiniti. Zgrabny samochód, trzeba przyznać, raczej tak designersko jest, myślę, zgrabnie, ale neutralnie. Taka była kiedyś linia stylistyczna Hyundai'a i40, produkowane były od 2011 roku. I co, może odpalimy sobie postojówki tylko, albo chciałem zobaczyć, czy tutaj są LEDy z tyłu. Jak widać, mruganie pewnie w kamerze. Na żywo jest tutaj wszystko ok. Są to LEDy. Ciekawe, nigdy nie jeździłem Hyundaiem i40. Dzisiaj po raz pierwszy. Bardziej mnie, szczerze mówiąc, ciekawił ten samochód niż, nie wiem, miałbym testować M3. Poważnie, petrolhead specyficzny typ. Proszę, tutaj też mamy LEDy. Aha, i tutaj nawet ta listwa idzie, zawraca. Reflektory mamy ksenonowe. Na dole światła przeciwmgłowe. To jest cały taki klosz, nie ten fragment, calutki. Wlot na dole jest prawdziwy, tutaj u góry prawdziwy. Trochę jest tutaj chromów, trochę też lakierowanych w połysku elementów czarnych. Taka neutralna koreańska techniawka. Jeśli mowa o wyposażeniu, to w Hyundaiach zawsze to widać po większych felgach po prostu. W bazowych wersjach, no to felgasie są takie maleńkie, ale tutaj auto ma 18-calowe felgi, rozmiar opon 225×45. Szwajcar pomiędzy bunkrami złoto swoje woził, także dopchał Hyundai'a. W Szwajcarii jest bardzo dużo bunkrów, nie wiem czy wiedzieliście. Czujniki parkowania przód-tył. Samochód ten ma asystenta parkowania, jest w stanie nam sam zaparkować, aczkolwiek klapa no to już jest manualnie otwierana do góry. Bagażnik 553 litry. Jest całkiem obszerny. Oczywiście mierzone jest to do rolety. Gdyby wyjąć roletę, no to jeszcze tych litrów będzie więcej. Jest też tutaj bardzo dużo schowków. Proszę bardzo, tutaj to nie przejmujcie się. To po prostu można sobie personalizować to wszystko. Nie to, że to jest ułamane, po prostu odczepiłem przypadkiem. Tutaj, proszę bardzo. O! Mało tego, zajrzyjmy jeszcze tutaj. Pełnowymiarowe koło zapasowe. W ogóle chyba jeszcze nie używane nawet nigdy. Czemu w dzisiejszych samochodach nie ma kół zapasowych? Tego niestety nie wiem. Tutaj jeszcze takie dodatkowe uchwytne siatki jakieś. Tu nawet głośnik, czy to jakiś subwoofer. Proszę, kolejny schowek, nie wiem czy to widać. O, zamykany. I tutaj z tyłu coś jeszcze jest. Isofix. Trzeba pokazać, trzeba zobaczyć. No, roletka też jest podwójna, taka normalna. No i tutaj pionowa. A żebym temu bagażnikowi powiedział, że cię kocham, ale no wszystko w nim jest, a nie zauważyłem haczyków na reklamówki. Zanim przejdziemy do tyłu, no to muszę tutaj odpalić samochód. Proszę, kurczę, wyjmiemy sobie. A żeby się nie pobrudziło, proszę, oryginalne jeszcze dywaniki. Chcę odpalić, ponieważ jest tutaj dostęp komfortowy, także przy odpaleniu wyregulowany fotel po prostu nam tutaj przywraca do pozycji dla kierowcy. No wiecie o co chodzi, wysiadamy, no to fotel się odsuwa, wsiadamy, no to się przysuwa. Teraz jest w sam raz taka pozycja. Pozycja za kierownicą w zasadzie jest ok, tylko tutaj się tak wysoko mi siedzi, jak ja mam 2 metry wzrostu. Wiecie, wyżej mam głowę, patrzę na wszystko z góry, żeby człowiek tak tu się zaśmiał. Przejdziemy do tyłu. A tak spojrzałem do góry, bo jest tutaj okno też dachowe, panoramiczny dach. Jeśli mowa o drzwiach, jest ok. Kilesik, tutaj przycisk, a z tyłu jest ok, trochę mechanicznie, trochę ok, trochę mechanicznie, ale nie ma tutaj
Nie ma tutaj no nie wiem, jakiegoś takiego metalicznego super rezonansu. Chrom jest za to. Boczek drzwiowy, tutaj miękko, skórka. Tutaj jest miękko, mogłoby być troszkę bardziej miękko, ale jest miękko. I tu dopiero od połowy w dół jest twardo, tutaj też jest twardo. Nawet grzana kanapa tutaj z tyłu, gładka skóra, perforowana skóra, ponieważ z przodu są tutaj wentylowane fotele nawet. Proszę, taki Hyundai. Miejsca z tyłu już widzę, że powinno być tutaj wystarczająco dużo. Dwumetrowiec za dwumetrowcem mieści się tutaj. Normalnie kolana tutaj za fotel wsadzę, chociaż może, tak żebym nie dotykał, musiałbym troszeczkę bardziej pionowo wyregulować sobie oparcie. Ale jest tutaj miejsca, no hamem bym był, gdybym narzekał. Jak tak tutaj się rozsiądę, normalnie mógłbym sobie lecieć. Podłokietnik, taki normalny, z uchwytami na kubki. Tutaj siatka, o, nie wiem czy widać, wejście 12V z dołu i tutaj nawiewy, to jest w ogóle takie black piano przy tych nawiewach, tutaj trochę takiego srebrnego plastiku i przestrzeń pasażerska z przodu, też tutaj jak patrzymy widać, że jest to auto koreańskie. Wprawdzie trochę to wszystko wygląda jak w Fordzie, może jak w Oplu jakimś, ale nie, jakoś widać jest to Korea, koreańskie techno. Wnętrze czarne, podsufitka jest jasna. A jeszcze tutaj podświetlanie LEDowe. I cyk, z przodu boczek drzwiowy, tutaj jest miękko, taki dekor, czekajcie, zbliżenie, tu będzie widać, przyciski, proszę bardzo. Miękko. No może w tym miejscu troszkę bym więcej tej gąbeczki dał, ale jest miękko i tutaj znowu twardo. Ale powiem wam, świetnie Hyundai znosi przebieg. Między 180-190 tysięcy kilometrów ma tutaj auto nalatane. A zobaczcie, jest naprawdę fajnie. Takie porządne jest to auto w odbiorze. Nawet jak jedziemy po wertepach czy coś, nic tutaj nie trzeszczy, nie odzywa się. Tak jest good. Uwierzcie mi, nie jeden Niemiec powiedziałby tutaj ja i Magdas. Deska rozdzielcza, sporo jest tutaj przycisków, ekran dotykowy, opcje, ale też mamy tutaj sporo przycisków fizycznych, mapka, proszę bardzo, ładnie to wszystko wygląda. Przejrzyście, wszystko myślę jest jasne w obsłudze. Climate, o, to chciałem włączyć. Autokontrola klimatyzacji, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, tutaj dla kierowcy, tutaj dla pasażera, na dole. Aha, tutaj jest taki schoweczek, wejście USB, AUX 12V, nie ma tutaj zestawu dla palących i bardzo dobrze, nie palimy. Znaczy jak ktoś chce, niech pali, ale nie w aucie, bo szkoda samochodu. Tu kontrola trakcji, podgrzewane i wentylowane fotele. Tu generalnie mamy taką całkiem sporą połać black piano, ale nie jest ono jakieś takie porysowane. Nie, ktoś dbał o ten samochód. Gałęcjusz też tutaj black piano plus skórka. No i taki pierścień nałożony. To jest takie mega analogowe. Nie ma tutaj żadnego takiego joysticka, czy jakiegoś takiego, wiecie, roletka, uchwyty na kubki, parkowanie, czujniki parkowania, autohold ręczny i tutaj, proszę, podłokietnik, schowek. Bardzo praktyczny samochód. No i tutaj jest, no tak miękko nawet, no mogłoby być troszeczkę więcej gąbki na tych podłokietnikach, jest ok. Deska tutaj jest oczywiście miękka, cała jest miękka. Tutaj od połowy w dół jest twardo, schowek miękko opada. A czy jest twardy? Nie, jest cały flokowany, elegancko. Kierownica też taka hyundaiowsko-kijowska. Kijowska. O to chodzi, że jest tutaj pełno przycisków. Czy to tutaj, czy tutaj, proszę, telefon, mode. Na każdym ramieniu są przyciski. Dodatkowo tutaj z tyłu jeszcze mamy manetki, minus, plus, bo automatyczna skrzynia biegów. Kierownica też ładnie tutaj się zachowała, skórzana. Jest przyjemna w dotyku, nawet ma jakieś bicepsiki takie, ale bez podcięcia, no to jest takie urozmaicenie. Taka hyundaiowska. Te nawiewy to też taka ostra Korea. To pewnie, czy skrzypnie? Ej, patrzcie, ja tutaj wcześniej nie dotykałem, a to w ogóle nie skrzypi, no może... No, super! Okej, znajdziemy tutaj w niektórych miejscach jakieś twarde plastiki, ale naprawdę złożone jest to wszystko bardzo dobrze. No i jeszcze liczniki. Proszę bardzo, DISP, tu komputer pokładowy. No tu jeszcze mamy jakieś ustawienia, widzę, a wciśniemy, tylko nie wiem jak z tego potem wyjdę. Trip, ok, i proszę bardzo. Tarcze mamy analogowe, normalna wskazóweczka, tutaj jakby z taką wyspą. Paliwo, temperatura płynu chłodniczego po tej stronie.
Tutaj ekranik jest kolorowy, po środku oczywiście LCD. Ładnie podświetlone na niebiesko, biało, troszkę czerwonego. Ładnie, bo tak estetycznie to bardzo wygląda. Dobra, myślę, że możemy gasić. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Tu jeszcze takie kolendy koreańskie. Koreańskie kolendy, no to ci petrol. CRDI 16 zaworów. Tak naprawdę jest to 1.7 CRDI, który ma 136 koni mechanicznych. Moment obrotowy 330 Nm. Maszyna waży 1589 kg, także ten silnik ma tutaj generalnie co robić. W zasadzie to tak... Powiem tak, turbodieselek, także jest elastyczny, no hashtag diesel ciągnie od dołu, ale nie jest to ścigant. Powiedzmy do normalnej jazdy jest ok. Jest to przedlift, także mamy tutaj automatyczną 6-stopniową skrzynię biegów. Normalny hydrokinetyk. Wiecie, taka trochę skrzynia jakby z lat 90., jakby troszeczkę tak wyżej nam się lock-up zapinał. Dopiero po lifcie były, jak czytałem, 7-stopniowe dwusprzęgłówki. Oczywiście mogła być tutaj też manualna skrzynia biegów, no co kto woli. Napęd zawsze naprzód i jeśli mowa o osiągach, no to do pierwszej setki według deklaracji producenta powinniśmy rozpędzić się jakoś w 12 sekund. Tak jak mówiłem, auto do normalnego śmigania, prędkość maksymalna 190 km na godzinę podobno. Co tutaj jeszcze? Zużycie paliwa? Bez dramatu. W mieście akurat nie jeździłem tym samochodem, ale tak jadąc do 100 km na godzinę, no to na luzaku schodzimy poniżej 5 litrów na 100 km. Przy 130 jakoś tak 6,3 litra nam wyjdzie? Coś takiego. No i dobra, myślę, że mogę ładować się za kierownicę i przenosimy się pod autostradę. Powiem wam tak, jeśli mowa o wyciszeniu, zbadałem wyciszenie, ok, ale troszeczkę tutaj słychać silnik, szczególnie gdy auto jest zimne, postoi sobie całą noc, jest chłodno i odpalamy, no to jest wtedy taki basowy bardziej pomruk ma jakby, ale gdy już się rozgrzeje, jest ok, no dieselek. Chociaż jeśli mowa o wyciszeniu, no mogłoby być może troszeczkę cichsze, jak tak szybciej jedziemy po 140-150, ale wiecie, nie ma jakiejś takiej patologii znowu. Wjeżdżamy na autostradę. Teraz będziemy mieli boczny wiatr, później chyba polecimy z wiatrem, coś mi się wydaje, jeszcze tylko zużycie skasujemy i ok. Nawet widać z tej perspektywy, tak wyżej tutaj trochę siedzę. Deskę rozdzielczą mam nisko. No dobra, sport jeszcze wciśniemy. Klimatyzacja jest wyłączona. Tu to wiecie, takie porządkowe depnięcie. Tutaj żadnego rekordu nie pobijemy, ale to tak, wiecie, tak wam pokazuję, jak się włączamy do ruchu. No i tak jest 150, teraz mogę odpuścić nawet. Silnik ten, ja wiem, 4000, no i wiadomo, już będzie puchnięcie. Także lepiej odpuścić i dać mu wrzucić sobie wyższy bieg. No i dobra, tutaj nie będziemy pobijać żadnych rekordów. Prędkości obrotowe może sobie sprawdzimy. Na odcinku specjalnym pociśniemy. 140 km na godzinę to jest 2500 obrotów równiusieńko. O, tutaj panu się popsuł Mercedesik. 120 to jest 2100. Kurde, 116. No, tu sobie dobijam bieg, bo już w trybie sport, albo wyłączę tryb sport, bo chcę mi tutaj redukować. I przy 100 zwalniam. No, kamerka mi troszkę przysłania, to jest 1752. Już nawet przycisku sport nie będę wciskał. Generalnie przycisk sport daje nam to, iż skrzynia trzyma silnik na wyższych obrotach, gdy jedziemy niższymi prędkościami, ale jak ciśniemy wdechę, no to i tak tutaj
Kickdown i zredukuje auto. No i taka polatanka. Troszkę deszcz pada, ale jest sucho, nie przejmujemy się. Miało dzisiaj nie padać, oczywiście pada. Ale dobrze to z tej perspektywy, tutaj z tej kamery dobrze wygląda ten kokpit. Taki kurczę, nastroszony. Jakiś taki nastroszony, ja nie wiem. I odcinek specjalny, także deptamy. Powiem wam, że czuję się w tym samochodzie trochę jakbym był policjantem. Ale nie wiem dlaczego. Dobra. Odpuszczamy, niech auto wrzuci nam wyższy bieg. O, 190 wpisane i tak jest 190 na równym. Ten samochód mniej więcej wyciąga. No i już tak jest 190. Jest, a z górki? O, teraz nawet troszeczkę pod wiatr jest. No i dobra, i tu już zacznie się pod górkę. 201 km na godzinę według GPS-u. Pojedziemy sobie do kolejnego zjazdu, nie na Szmylno, ale do kolejnego zjazdu. Zawrócimy i może spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy. Troszeczkę jest ruch z drugiej strony, no ale 201 już było. Dzisiaj taka rekreacyjna, luźna, relaksująca próba autostradowa. Auto rodzinne z nie aż takim mocnym dieselkiem. Trochę waży ten wóz. Do normalnej jazdy nam to wystarcza i tak. Aha, jeszcze średnie zużycie paliwa, jak tak sobie depnąłem, tam sprawdziłem prędkość obrotu, 11 litrów na 100 km. Wręcz typowo takie dieslowskie, jeśli chodzi o cykl próby autostradowej. Robimy sobie soundcheck. A, robimy. Skrzynia biegów, zaraz sama kickdown zrobię jak depnę. Skrzynia biegów taki prosty, typowy hydrokinetyk i dzida. Czterocylindrowy turbodieselek. Skrzynia biegów jest jak taki starszy wujek, który opowiada ciekawe historie, w którym siadamy i nawet chętnie go słuchamy. Zawieszenie myślę, że takie też trochę wujkowate jest, chociaż bardziej spodziewałem się, że będzie bardziej miękko zestrojony ten samochód. Jest tak w sam raz w sumie, no. Mamy tutaj niższy profil opony troszeczkę. Nie, jest tak w sam raz. Tak mechanicznie dosyć czujemy się w tym aucie. Taki dość analogowy w odbiorze on jest. Taki normalny, poprawny, okej samochód. No i dobra, nie wiem, 100-200 wątpię. Raczej tutaj nie zmierzymy, ale kurczę, deptamy, zobaczymy. No i tutaj już lecimy z wiatrem. Troszeczkę nas tutaj sprinterek zblokuje. Tak, niestety. Ale 100-200 i tak byśmy tutaj nie zmierzyli. Nie, no wiecie, nie będziemy robić tutaj pomiaru 100-200 w aucie, które ma wpisane 190 km na godzinę max. O, ale tutaj odpuśćmy. Hyundai, wrzuć sobie wyższy bieg. Już nie musisz aż tak się wykazywać tutaj, że pod 4,5 tysiąca obrotów, czy tam ponad kręcisz. Dobra, tu takie pół gazu. To zaraz pewnie będzie się wyprzedzał, no. Zaraz będzie z górki, to wtedy pociśniemy. Tutaj takie podtrzymanie. Ale nie wiem, czy już pobijemy jakiś tam rekord. 201 było. O nie, jeszcze tutaj wyprzedzanie, autobus ciężarowy wyprzedza, no nie. No i dobra, i myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Hyundai i tak sobie dobrze poradził. Wpisane 190, wyciągnęliśmy 201, ale takie kurcze, no jak się bujniemy już, to takie ponad 190 ten samochód utrzymuje na równym.
Średnie zużycie paliwa na próbie autosterowej 10,3 litra. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten odcinek, wszystko Wam się niesamowicie podobało. Było to coś jak zawsze niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Prawy pas, bo zawsze może być ktoś szybszy, pamiętajmy o tym.